To jak się rozwinęły gry na przestrzeni ostatnich lat, jest naprawdę godne podziwu. Grafika, dźwięk, fizyka czy fabuła, to wszystko wniosło się na zupełnie nieznany do tej pory poziom. Nie ma co ukrywać, branża gier rozwinęła się w niesamowicie szybkim tempem. Poza fajnymi i pozytywnymi zmianami pojawiło się też masa rzeczy, które denerwują w nowych grach. I to właśnie na nich skupię się w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Banach, tu jest mój Instagram i teraz bez dalszego przedłużania zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam kilka naprawdę bardzo denerwujących rzeczy w nowych produkcjach. Kiedyś za długie gry uważano takie, które starczały na około 30 godzin dobrej, naprawdę wciągającej zabawy. Natomiast obecnie, by skończyć na przykład taką Valhallę, musimy poświęcić minimum 100 godzin, czyli ponad 3 razy więcej czasu, ale nie dlatego, że fabuła jest taka wciągająca, tylko dlatego, że gra jest wypchana masą zapychaczy i wypełniaczy. To właśnie nasz kochany Ubisoft króluje w takich zagrywkach. Spokojnie, to nie licz na tą firmę, bo tak naprawdę co druga właśnie to samo robi. Nowe gry są przepełnione milionem znajdziek, przeróżnymi misjami pobocznymi, które absolutnie nic nie wnoszą do świata gry ani fabuły. Często opierają się na bieganiu od punktu A do punktu B i tak są liczone do ogólnego czasu rozgrywki. Mało tego, często trafimy na mechaniki, które zupełnie nie pasują do świata gry, a są wciśnięte na siłę do naszej gry tylko po to, żeby wydłużyć czas rozgrywki. A i często sama fabuła gry jest bardzo rozwleczona i czasami zaczyna już nudzić. Wszystko w pogoni za jak najdłuższym czasem rozgrywki. Pytanie, po co te wszystkie zapychacze i przedłużacze? Odpowiedź jest na to bardzo prosta. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Lepiej sprzedać grę za 300 zł, mówiąc, że starczy na 130, a nie 50 godzin. No i dochodzą do tego jeszcze usługi typu Game Pass. To też właśnie za ich sprawą twórcy usilnie starają się wydłużyć czas gry na papierze, bo wiecie, lepiej będzie wyglądać jak w reklamie napiszą, że za 20 zł miesięcznie możecie zagrać w grę, która starczy Wam na 130 godzin. Kupuj abonament i graj! Pobocznych i grę odstawi w kąt, bo komu się będzie chciało grać 150 godzin po to tylko, żeby zebrać 100 piórek czy baloników. Kolejną rzeczą, której gracze bardzo nie lubią, to jest odgrzewanie ciągle tego samego kotleta. I nie mówię tutaj o tworzeniu gier podobnych do siebie na zasadzie FIFA, że co roku wychodzi jakaś inna, tylko branie tej samej gry, wkładanie jej w cudzysłowie do mikrofalówki i wypuszczanie jej po prostu na nową generację konsol. Poprzednia generacja konsol była przez niektórych nazywana generacją remasterów, bo to właśnie na nich spopularyzowało się odgrzewanie na nowo starych gier. Dostaliśmy masę remasterów, m.in. Uncharted, The Last of Us, Crash Bandicoot, czy masę innych gier, często pośpiesznie odgrzewanych i wydawanych. Nie zrozumcie mnie źle, nie hejtuję remasterów, bo na przykład Uncharted czy Crash Bandicoot to naprawdę bardzo fajne remastery i sam spędziłem w nich masę godzin. Ale niestety w większości przypadków remastery to totalne gnioty i ewidentnie skok na kasę. Chociażby w kółko wydawane na nowo GTA 5, Skyrim albo niedawny prawdziwy szmelc, jakim okazało się GTA The Definitive Edition. To dlatego tak bardzo gracze nie lubią remasterów, bo w większości przypadków są to te same gry z tymi samymi błędami, a czasami nawet jakimiś nowymi. A tylko z lekko podniesioną rozdzielczością i wygładzonymi teksturami sprzedawane za cenę nowej gry. Kolejną rzeczą, którą drażni większość graczy, jest wymagany stały dostęp do internetu i niestety coraz więcej produkcji tego wymaga i bez niego zwyczajnie w niej nie pogramy. Wszystko to jest nam wciskane pod pozorem walki z piractwem czy odciążenia naszego peceta. Idealnym przykładem jest tu SimCity, które w chwili premiery obiecywało nam gruszki na wierzbie, że każdy dom będzie faktycznie zamieszkały, każdy NPC będzie zawsze jeździł do tej samej pracy, będzie mieszkał z tymi samymi ludźmi, no masa obietnic. To wszystko miało mieć wpływ na wymagania sprzętowe, dlatego dobroduszni twórcy powiedzieli, że spokojnie te obliczenia będą u nas w chmurze robione, wy się niczym nie przejmujcie, miejcie dostęp do internetu i grajcie. I co się okazało? Za przeproszeniem gówno prawda, bo niecały miesiąc później pojawiła się wersja piracka gry, która nie wymagała połączenia z internetem, działała tak samo wydajnie jak ta oficjalna wersja. Więc coś tutaj ktoś pościemniał. I tu właśnie uczciwych gracze oberwali najbardziej. Bo co jeśli chcieliśmy pograć w grę, którą kupiliśmy, ale akurat jesteśmy w podróży, czy zwyczajnie nie mamy internetu, albo co gorsza, padły serwery. No właśnie nic, bo sobie nie pogramy. A taki pirat, który spiracił grę, może sobie spokojnie grać wtedy, kiedy tylko chce. Cała ironia tego rozwiązania polegała na tym, że cierpieli ci uczciwi gracze, a ci nie, no byli znowu wygrywami. Mikropłatności, dosłownie plaga nowoczesnych gier. Znajdziemy je w małych mobilkach, jak i w wielkich grach AAA. Przyjmują one różne postacie, zarówno takich zwykłych skinów, jak i ulepszaczy typu pay to win. Idealnym przykładem tutaj są dwie gry, które trzepią największy hajs na mikropłatnościach. Mówię tutaj o Fortnite i GTA 5, a raczej GTA Online, gdzie to pierwsze jest całkiem spoko i akceptowalne, bo możemy kupić skiny, które w sumie nic nie zmieniają w kontekście balansu rozgrywki. Znacznie gorzej jest w GTA Online.
Oj, i tam to przez kupowanie kasy porobiło się naprawdę grubo. Samochody, wille, interesy i inne. Wszystko to kosztuje masę growej kasy, którą możemy albo zarobić grając niesamowicie długo, bo w misjach zarabia się grosze, albo wziąć kartę i kupić kasę za prawdziwy hajsik i cieszyć się możliwością nabywania wszystkiego, niekiedy psując trochę zabawę tym, którzy nie chcą wydawać prawdziwych pieniędzy. Warto wspomnieć, że tego typu zagrywki są pułapką na małe dzieci, które mają dostęp do karty rodziców. I nie znając wartości pieniądza, kupują skiny, dolce czy inne rzeczy jak leci, bez wiedzy rodziców, a potem rodzic budzi się z ręką w nocniku z debetem na koncie. Cały czas mówiłem o jakichś płatnych skinach, dodatkach, nawet tych pay to win i to jestem jako tako w stanie zrozumieć, ale za to totalnym przegięciem jest, kiedy tytuły single player dostają opcję zakupu różnych ulepszeń i ułatwiaczy rozgrywki. Skandaliczne dodawanie takich opcji do Assassin's Creed czy kariery NBA 2K okazało się, że wydawcy czasem nie mają zahamowań. Kolejnym niefajnym zachowaniem twórców jest wycinanie zawartości pod DLC. Oj, jak ja tego bardzo nie lubiłem w starych BF-ach, gdzie od samego początku wiadomo było, że pojawią się dodatki z nowymi 3 mapami, a potem z kolejnymi mapami, dodatkowymi pojazdami itd., itd. Na szczęście się ogarnęli i ostatni BF, jaki wyszedł, był pozbawiony tego. W zamian zaczęliśmy dostawać darmowe aktualizacje. Niestety nie wszyscy twórcy się ogarnęli, a wręcz przeciwnie, niektórzy, jak na przykład ci od Borderlandsów, postanowili zaraz po premierze gry ogłosić, że za chwilę wychodzi DLC. Na niecałe 4 godziny grania. Jak dla mnie żenada, ale nie aż taka jak to, że znaleźli się twórcy, którzy w ramach DLC zaczęli sprzedawać żywcem wycięte z gotowej gry modele broni, pojazdów itd. Nie zrozumcie mnie źle, DLC-ki są naprawdę bardzo fajną rzeczą, ale tylko wtedy, kiedy widać, że ktoś naprawdę przyłożył się do tej gry. Idealnym przykładem mogą tu być DLC do Wiedźmina. Nie jedna gra była tak dobra jak DLC do naszego kochanego Wieśka. To, co mnie najbardziej denerwuje w nowych grach, to wydawanie na premierę ewidentnie niedokończonych i dziurawych produkcji. Bez dwóch zdań. Tworzenie gier jest bardzo trudnym procesem, zwłaszcza, że teraz mamy naprawdę dużo zmiennych. Ale no kurczę, moim zdaniem to już przeginka, kiedy dostajemy grę, która jest ewidentnie nieskończona. Tutaj na usta ciśnie się jedna gra, Cyberpunk. To w jakim stanie została wydana ta gra, to hit. Nic tam nie działało, pojazdy się dziwnie spawnowały, ludzie chodzili jak po sznurku, a policja goniła nas na pieszo, mimo że jechaliśmy autem. Nie wspomnę tutaj o tym, jak ta gra działała na PlayStation 4. Moim zdaniem lepiej jest przesunąć grę o rok, niż wydawać ją w takim złym stanie. To, co ratuje twórców w tych czasach, to możliwość patchowania gier poprzez wydawanie aktualizacji, które automatycznie pobierają się, ale i tak nie tłumaczy to faktu wydawania nieskończonej gry. Zastanówmy się, czemu ktoś wydaje tak niedokończone gry. Odpowiedź jest bardzo prosta. Deadline. Wydawca nie chce zawieść akcjonariuszy, więc ciśnie dewelopera. Ten ciśnie swoich pracowników, zmuszając ich do nieustannego crunchu, przez co dużo rzeczy jest robionych po tak zwanych łebkach i dostajemy niedokończoną produkcję. Pamiętacie czasy, kiedy siadało się ze znajomymi na kanapie i grało się na konsoli? Strasznie to lubiłem, jak byłem dzieciakiem. Teraz niestety takie czasy przeminęły, bo praktycznie żadna gra nie posiada kultowego split screena. Jest to kolejna rzecz, która drażni nas graczy w nowych grach. Brakuje tej kanapowej rywalizacji między znajomymi. Owszem, jest parę imprezowych gierek, gdzie da się tak grać, ale to nie może się w żaden sposób równać z graniem np. w NFS-a z kumplem na kanapie obok. Owszem, obecne gry mają multi, ale możemy grać ze znajomymi tylko po sieci, na różnych konsolach czy komputerach. Mam wrażenie, że wydawcy któregoś razu usiedli sobie i powiedzieli: kurde, Stefan, tych dwóch ziomków gra w naszą grę. Bawią się naprawdę zarąbiście. I kupili tylko jedną. Usuwamy split screena. Niech kupują dwie. Ile razy było tak, że napaliliście się na jakąś grę, bo były super reklamy, mówili twórcy, że będzie to czy tamto, a na premierę okazało się, że nie dowieźli nawet 1/3 tego, co obiecywali? Jasne, nie zawsze wszystko da się zrobić na czas i można to zrozumieć, o ile nie dostajemy zupełnie innej gry, niż obiecywali nam twórcy. Najlepszym przykładem jest No Man's Sky. Gra została wydana w zupełnie innej postaci, niż zapowiadali nam twórcy. Brakowało zapowiedzianej różnorodności, masy misji, trybu multiplayer, czy zwyczajnie ciekawego zajęcia. Otrzymaliśmy grę niesamowicie pustą, pełną wyobcowania i krążenia po skalistych, mało ciekawych planetach. Na szczęście studio odpowiedzialne za tworzenie tej gry ogarnęło się i naprawiło ją. I teraz po paru latach od premiery jest to naprawdę bardzo dobra gra. To oczywiście nie zmienia faktu, że w dzisiejszych czasach twórcom bardzo często, a wręcz nagminnie zdarza się nie dotrzymywać słowa danego przed premierą. Jest to oczywiście tylko kilka przykładów, które wkurzają graczy, bo między innymi do tego zestawienia możemy dorzucić ciągły early access, możemy dorzucić do tego zestawienia ciągłe przedłużanie premier, czy chociażby tworzenie gier, które są słabe albo, nie wiem, wielkie, jeżeli chodzi o ilość gigabajtów. No jest tego naprawdę masę. Wy dajcie znać, co Was najbardziej wkurza w nowych grach, w nowoczesnych grach. A ja już bez dalszego przedłużania zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, to będę naprawdę bardzo zadowolony, bo nie wiedzieć czemu
Nagrywanie jego szło w bólach i nagrywam już godzinę go, kiedy zazwyczaj taki odcinek mi schodzi pół godziny. Także mam nadzieję, że Wam będzie się podobało. No i co? Ja zapraszam Was na kolejne odcinki. Ja jestem Banach. No i Wy jesteście widzowie Banacha. No i do zobaczenia. Pa, pa.